jebać monolit! Siemano, z tej strony Wiśnia i mam do Ciebie pytanie, czy Ty też chciałbyś pojechać na LARP Stalkera? Jeśli tak, to prawdopodobnie nie wiesz, czego będziesz potrzebował za pierwszym razem. I tutaj wchodzę ja, bo mam zamiar Ci wszystko dzisiaj wyjaśnić. W tym materiale chciałbym pokazać Wam całkowicie od dołu do góry, co będziecie potrzebować, a przynajmniej dać Wam jakąś inspirację i gdzie zdobyć te rzeczy. I słuchajcie, zaczniemy od rzeczy podstawowej, jakimi są buty. Jak może wiecie lub nie, na LARPach jest strasznie dużo chodzenia. Tam można powiedzieć, że wy tego na moich filmach nie do końca widzieliście, ale na przykład drugiego dnia to spokojnie z 7 km zrobiłem, co jak na tak nieduży teren jest dosyć dużo. I gdyby nie buty, no to sobie gdyby nie dobre buty, to sobie po prostu nie wyobrażam, jakby to było. Więc jeśli ktoś z Was z jakiegoś powodu pomyślał sobie, że kupię sobie jakieś tam Nike za 500 albo już w ogóle mam jakieś Adidasy, no to będzie super. Ja ostatnim razem, kiedy miałem na GTA Arenie Adidasy, to prawie sobie nogę złamałem, więc wyobraźcie sobie teraz LARPa. Ja osobiście korzystam z Milteków, to są Milteki High Trooper Kit, jeśli się nie mylę. One kosztują około 250 zł, są grubo przetyrane, mam je około 1,5 roku. Praktycznie na każdym ASG w nich jestem, na jakichś wycieczkach, na wszelakich LARPach. Buty w tej cenie, można powiedzieć, nie do zajechania. Oczywiście to nie jest jakaś najwyższa półka, ale są wystarczające, żebyście sobie nogi czy tam kostki nie złamali. Jakże buty, no to jest, można powiedzieć, po okularach na LARPie podstawa. I teraz przejdziemy sobie do spodni. Drugą rzeczą, jaką będziecie potrzebować, no to dobra para spodni. Na LARPach, na milsimach warunki są dosyć ciężkie, nieraz będziecie musieli się czołgać, nieraz będziecie się przewracać, nieraz nawet będziecie przez kogoś ciągnięci i posiadanie pary spodni, która Wam się rozpruje, to będzie koszmar. U mnie wybór padł na spodnie ze sklepu Frontowiec, to są jenoty w Digiflorze, oni też mają oczywiście inne kroje w innych kamuflażach. Spodnie kosztowały 200 zł i no przeszły chrzest bojowy bez żadnego zająknięcia. Mój znajomy z drużyny kupił dokładnie takie same, też żadnych problemów nie było. W tych dwóch relacjach, które wrzuciłem na YouTube'a, cały czas byłem w tych spodniach, ja w nich spałem, ja w nich chodziłem. Chciałem powiedzieć, że byłem pod prysznicem w nich, ale no tak się nie zdarzyło. Chociaż też by to prawdopodobnie przetrwały. Są kieszenie cargo po bokach zapinane na guziki, w których bez problemu możecie nawet zmieścić jakiś magazynek do kałacha, jeśli nie macie kamizelki. One są na gumce są w pasie oraz tutaj mają zwężacze przy kostkach, przez co no praktycznie wejdziecie w nie bez żadnego problemu. Jak mówiłem, kosztują 200 zł, są nie do zajechania. Jaki sobie weźmiecie kamuflaż, to jest Wasza sprawa. Uważam, że za spodnie nie ma po co przepłacać, ponieważ jestem żywym przykładem, że te spodnie się po prostu trzymają. I na kolejne LARPy też będę brał spodnie od nich, czy to w Digiflorze, czy w jakimkolwiek innym kamuflażu. Kolejną rzeczą, jaką ja kupiłem, to był zwykły, najprostszy pas z Gunfire'a. On kosztował chyba 20 zł, który powodował, że moje spodnie po prostu nie spadały. I tutaj nie ma za dużo co o nim powiedzieć. Pas jak pas, dobry, fajny. Możecie sobie jakieś radio na niego dać, albo ładownicę, jeśli nie macie kamizelki, bo nie każdy stalker chodzi w kamizelce lub taką posiada. Polecam, 2 dychy, a spodnie Wam nie spadną. W ASG gram już jakieś 10 lat i praktycznie całą swoją karierę przebiegałem właśnie w takich kamizelkach, takie jump plate kariery, coś w tym stylu. Ale na tego LARPa szukałem czegoś wygodniejszego, ponieważ nie chciałem biegać z czymś, co ma tutaj płytę, można powiedzieć, czy z tyłu. Szukałem czegoś jak pasoszelki i znowu pojechałem do frontowca, opowiedziałem im całą sytuację i skończyło się na tym, że wyszedłem z takim oto beltem. To jest taki zestaw pasoszelek, tutaj będą zdjęcia, przebitki z filmów, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Wygląda to tak, że macie pas w pasie, tak dokładnie, macie pas w pasie i na ten pas dajecie sobie ładownicę, zmolę i tak dalej. On w tym momencie jest strasznie rozregulowany, ponieważ jak mnie mutanty dopadły na Mazowi, to nadal sobie jeszcze go nie wyregulowałem. Pozdrawiam tutaj lodowego cukierka. Dałem sobie z boku, to jest ładownica na teczkę. Ja w niej trzymałem aparat i inne bibeloty. Tutaj z boku. Tutaj z prawej dałem sobie radio i tu będą ładownice na kałasznikowa.
I z tyłu to jest jeden z moich najlepszych zakupów w życiu, słuchajcie, dokupiłem sobie wszystko oczywiście, no mi chłopaki z frontowca tutaj pomogli. Tutaj z tyłu mam plecaczek, on ma chyba 6 litrów, jeśli się nie mylę, słuchajcie, idealny na butle HPA, na wodę lub na jakieś jedzenie, po prostu rozpinamy go sobie, jest możliwe normalnie sobie go rozpiąć samemu, nie potrzebujecie kolegi, można się spokojnie zgiąć. Tutaj no, plecak jak to plecak, tego nie będzie za bardzo widać. Z boku macie też małe takie, dwie małe kieszonki na jakieś inne rzeczy. On kosztował łącznie w tej konfiguracji, co mam teraz, około 500 zł, ale wykonanie jak dla mnie jest zajebiste. Tak samo był ze mną, był targany, ja się w nim kładłem, ja się w nim czołgałem, ja w nim nawet spałem i to dosłownie jest jak na razie nic się nie popruł, nie zepsuł się, polecam, miejsca jest od cholery i można sobie go samemu zmodyfikować, ponieważ jeśli chcecie, to możecie mieć ładownicę do PKM, a jeśli chcecie, to możecie mieć do Kałacha, jak chcecie, to możecie nawet nic nie mieć, lub też możecie mieć pasoszelki z mole. Moje pasoszelki są bez mole, ale nie ma problemu, żebyście mieli sobie pasoszelki na mole, co wtedy powoduje, że i tutaj możecie mieć ładownicę. No, zajebista sprawa, coś a la szmersz, czy jak to się jakoś tam wymawia. Kolejną rzeczą, która też była z frontowca, w sumie to jest z frontowca, to jest jelniaszka lub majka, moja jest niebieska. W sklepie mają też czerwone, jakby ktoś szedł do powinności. Akurat ta, co mam na sobie, jest oryginalna z Rosji, przez co jest krzywa. Prawdopodobnie ktoś tam trzeźwy na linii produkcyjnej nie był, no i delikatnie się pruje, ale po wzmocnieniu szwu i udawaniu, że wcale nie jest krzywa, jest zajebista. Ludzie z powinności mieli czerwone, stalkerzy mieli niebieskie, wojsko też miało niebieskie, polecam, kosztuje chyba 30 albo 35 zł. Wygląda fajnie, fajnie się sprawuje w tych temperaturach. Tutaj nie ma za dużo co powiedzieć. Kurtka, w jakiej byłem, to była kurtka kupiona z Vinted. Znajomy Boczek mi ją tutaj po prostu postarzył. Siatkę, jeśli się nie mylę, rybacką na to dał i delikatnie sprayem to przejechał oraz dał kilka łat, żeby to wyglądało na starsze. Tutaj mam na ramieniu wszyte logo Stalkera, tak, bo byłem Stalkerem, nie byłem w żadnej frakcji. Z przodu dwie zwykłe kieszenie, w których trzymałem. W jednej trzymałem apteczkę, którą zresztą też kupiłem na frontowcu z całym zestawem tych wszystkich ampułek. Koszt chyba 40 zł. Dodaje zajebistego klimatu. Wiem też, że jedna osoba sprzedawała to normalnie w barze na Stalkerze. Także taki bajer. No jeśli chcecie bardziej się wczuć, to polecam. A w drugiej kieszonce trzymałem i tutaj od razu takie info, żebyście o tym nie zapomnieli. Trzymałem czerwoną lampkę, ponieważ jak dostaniecie, zwłaszcza w nocy, no to żeby pokazać, że jesteście trupem, to macie czerwoną lampkę. Ale w dużym skrócie to jest po prostu kupione na Vinted. Chyba dałem za to 15 zł. To ma kaptur. To jest zwykła jakaś tam bluza z odzysku, tak to nazwijmy. I sobie ją postarzacie. Jeśli, nie wiem, nie umiecie postarzyć, nie macie jak, to po prostu sobie kupcie czarną, piaskową, zieloną, czy cokolwiek, kamizelkę na to założycie, będzie zajebiście. Nie zapomnijcie tylko o naszywce frakcyjnej. No chyba, że idziecie do jakiejś frakcji, ja na przykład będę iść do czystego nieba w tym roku, więc będę szedł w niebieskiej. Rzeczą kolejną, i to jest zajebiście ważna rzecz, to są rękawice. Słuchajcie, te rękawice, które wam tutaj pokazuję, to są Mechanicsy Impacty. I tak naprawdę polecam każdemu jakiekolwiek Mechanicsy. Najtańsze można kupić za 70 zł. Ja ostatnio za 77 kupiłem chyba na Militari, zwykłe, szare rękawice Mechanicsy, nie Impacty. I sprawują się po prostu bardzo dobrze. I czemu o tym mówię? Ponieważ sam jestem żywym przykładem. Kupiłem na Tajwanganie albo na Gunfire'ze za jakieś 30 zł Armored Claw. Takie rękawice Chińczyki. I słuchajcie, jeśli chodzi o takie gry 3-4 godzinne, ASM Arena, GTA Arena, to się sprawują bardzo dobrze, ale na takich długich grach 1-2 dniowych Stalker był około miesiąca temu, ja do dzisiaj mam oparzenia na ręce. Jeśli chcecie tego uniknąć, to weźcie jakieś dobre rękawice, właśnie tak jak Mechanicsy. Mojemu znajomemu kompletnie nic w nich nie było.
a ja po 2 dniach chodzenia w tych Chińczykach Armored Claw do dzisiaj mam oparzenia na ręce i było trzeba we 2 ściągać, ponieważ ten plastik od spodu po prostu przykleił się do mojej skóry. Nie oszczędzajcie, jeśli macie różnicę, nie wiem, 30 zł za gówno rękawiczki i 70 za dobre, dołóżcie, bo będziecie wyli jak ja. Już nie mówiąc o tym, że nie chcecie żadnych skaleczeń, otłuczeń, ani nic w tym stylu. Mechanicsy to jest taka podstawa. Jeśli nie wiesz, jakie wziąć rękawice, bierz Mechanicsy. Maska przeciwgazowa to nic prostszego, słuchajcie, albo kupujecie taką półmaskę z Allegro, albo kupujecie taką, tak jak ja, z frontowca i to jest wystarczająco. Tak naprawdę nawet nie musicie mieć ich ciągle na sobie założonych. Ja na przykład swoją miałem tutaj na belcie, a za pomocą karabinczyka miałem tutaj to podpięte i kiedy było potrzeba, to po prostu sobie ją zakładałem. Prościzna, nic trudnego. I ostatnia rzecz, jaką będziemy się teraz zajmować, przynajmniej dla was stalkerów. Ostatnia rzecz dla was stalkerów to jest puszka na artefakty. No ta puszka uległa uszkodzeniu, kiedy uciekaliśmy przed snorkami, a jej brat bliźniak gdzieś w bagnie pływa. No w każdym razie tutaj może was fantazja ponieść. U nas tu się świeciło z dołu, z góry wiatraczek sobie kręcił, ładnie to wyglądało. Ponieważ jak wiecie lub nie, artefaktów nie możecie przenosić w łapskach, więc musicie mieć gdzie to schować te artefakty. A jeśli nie macie ochoty robić takiej puchy albo cokolwiek, to kupcie sobie po prostu najtańszą skrzynkę z narzędziami w jakimś praktikerze i będzie super, będzie wystarczająco. Dodatkowo możecie przenosić sobie graty w takiej oto torbie. Ona też była we frontowcu kupiona. Ładna, stylowa, idealna dla stalkera. No, co kto lubi, no. To akurat jest boczka, ja mam belta z plecakiem. Tak naprawdę przedostatnią rzeczą, jaką polecam, ona nie jest wymagana, ale polecam, jest to kapelusz. Ten kapelusz kupiłem w second handzie za 5 zł, ale będę wymieniał na taki z frontowca, że mi pasował do Digiflory. Czemu mówię o kapeluszu? Słuchajcie, jak będziecie łazić po tej zonie, będzie tych stopni, nie wiem, 30, 40. Nie chcecie dostać udaru. Ja miałem tak poparzone plecy, tutaj kark dokładniej i całą skórę głowy, że to jest głowa mała. O, no miałem poparzoną głowę, głowa mała, patrzcie Państwo. Dbajcie po prostu o bezpieczeństwo, ponieważ okulary to jest jedno, ale ochrona głowy to jest drugie. Taki kapelusz, czapka, nawet bandana. Znajomy sobie ostatnio kupił bandanę za 15 zł. Owincie to sobie po prostu wokół głowy, żeby nie dostać żadnego udaru ani nic w tym stylu. LARP to jest przede wszystkim zabawa, wcielanie się w rolę to jest jedno. W jednej chwili możecie być monolitowcem, który chce zniszczyć każdego w zonie, a za dosłownie 20 sekund możecie być po prostu człowiekiem, który potrzebuje wody albo karetki. Słuchajcie, dochodzimy do replik. To jest poradnik, film o stalkerach, ale napomknę też o innych frakcjach. No ja byłem z AK-74, która była w drewnie, tak jak widzieliście, no taki klasyk, która była na dodatek w HPA, a HPA jak wiemy zabija, więc starajcie się na larpy tych HPA jednak nie przywozić. I o co chodzi? No, widok stalkera, który na przykład by biegał z HK z termowizją, byłby co najmniej dziwny. My jako ci lonerzy, samotnicy, wiele osób było z VSS-ami, ze strzelbami, z kałasznikowami, z takimi replikami. Organizator was nie wyrzuci za to, że jesteście na przykład w stalkerach i macie M4, bo na przykład, nie wiem, no nie macie po prostu innej repliki, a kupowanie repliki pod larpa nie wchodzi w grę dla każdego. To chociaż ją sobie w jakiś sposób postaż. Ja na przykład na Thompsonie miałem owinięte szmaty, które były tam trytytkami zaciśnięte, albo ściągnij sobie celownik z tej M4, jak możesz to jakoś ją sobie postaż. Ponieważ no, jeśli na przykład dołączasz do monolitu albo do wojska i masz na przykład, nie wiem, M4 właśnie z jakimś tam granatnikiem, albo kałacha z jakimś zenitem, to ma sens, ale jak jesteś stalkerem, to ja na przykład na kolejną edycję, czyli na Nysę za miesiąc, kupiłem sobie takie oto cacko Kara 98. Już chyba tylko ciekawszy byłby Mosin pod względem stalkerowym i to jest replika sprężynowa. Tutaj nie ma kulki, więc spokojnie. To jest replika sprężynowa.
w pełnym drewnie i w coś takiego powinniście celować. Jeśli macie oczywiście budżet i macie ochotę sobie zrobić szpej typowo pod larpa, to bardzo polecam, ponieważ dodaje to po prostu klimatu. Jak nie, no to AK czy coś w tym stylu, nawet strzelba, ponieważ to ma być jednak zabawa, jakieś odgrywanie ról i nie wyobrażam sobie na przykład, że wojsko albo monolit łapią stalkera i ten stalker ma o wiele lepsze uzbrojenie od nich. Byłoby to bardzo dziwne. I w tym momencie chciałbym przejść tak naprawdę do ostatniego słowa, co powinniście zabrać ze sobą. Powinniście zabrać ze sobą dobrą zabawę. Słuchajcie, larpy nie są dla każdego, to jest odgrywanie ról, jest szansa, że przez 2 dni nawet nie strzelicie. Ja drugiego dnia replikę miałem może godzinę w rękach. Biegałem cały dzień bez repliki, nie miałem niczego, pistoletu w bucie albo ukrytego ostrza. Najważniejsza to jest tam zabawa, współpracowanie z innymi jak potrzeba, to zdradzenie kogoś, oszukanie go, odgrywanie roli i to jest w larpach zajebiste, ponieważ tutaj chciałbym pozdrowić każdego, z kim było mi dane larpować na Mazowi, ponieważ każdy był zajebisty. Nie przypominam sobie, żebym miał z kimś zwadę, albo żeby ktoś oszukiwał, czy cokolwiek. Tak naprawdę największy problem to było to, że dopuścić mnie z HPA, bo się okazało, że na larpach HPA nie jest mile widziane i ja to rozumiem, jednakże koniec końców zostałem dopuszczony z plombą na reduktorze, ale jak widzicie, to już mi nie grozi. I mam nadzieję, że Wam ten film pomógł chociaż w jakikolwiek sposób. Nie powiem, że lubię robić relacje, takie filmy to jest dla mnie jeszcze nie opanowałem tego do perfekcji. Mam nadzieję, że pomogło Wam to w jakiś sposób. Za jakiś miesiąc pojawi się dokładnie taki film, jak dołączyć do Czystego Nieba, ponieważ będę dołączał do Czystego Nieba, więc pokażę Wam szpej do Czystego Nieba. Nie wiem, za 2 lata, czy tam za ileś będę w Monolicie, to Wam pokażę o Monolicie. No, najważniejsze, żebyśmy bawili się dobrze. Mam nadzieję, że spotkamy się na Nysie, a jeśli nie, to na następnej Mazowi i się troszeczkę tam posprzeczamy na zonie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam to pomogło. Trzymajcie się.